Ale wtedy esesmanki zarządziły egzekucję, potworne bicie, po 25 batów na gołe pośladki. Kto mógł to wytrzymać, skoro wszyscy byli na granicy wygłodnienia i nędzy? Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości na moim autorskim kanale Łukasz Kazek Historystory. Mało mówię o kobietach. Dostałem taki sygnał o kobietach, które również cierpiały jak mężczyźni podczas II wojny światowej. Ostatni odcinek Niewolnice Hitlera. Zapraszam, jest o kobietach i dzisiaj również będzie o pewnej kobiecie, Polce, Elegii Piotrowskiej, która była więźniarką niemieckich kacetów, byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück i jego filii. Pracowała w przemyśle zbrojeniowym dla III Rzeszy. Na tyle jest to wszystko ciekawe, jeśli chodzi o koszmar i dramat, że trafiła z matką do obozu. I o tyle jest to szczęśliwa opowieść, gdyż razem to wszystko przetrwały. Jesienią 1944 roku Niemcy dostawały w dupę. Tak się generalnie już w obozie mówiło i czuło. SS-mani znikają, wysyła się ich na front. Zamiast nich pojawiają się starsi żołnierze, którzy nas pilnują i nie są już tak okrutni. Są to dziadki z Volkssturmu albo też byli żołnierze Wehrmachtu, którzy są kalekami i weteranami. Nie biją, nie poniżają, ale pilnują. Nie możemy nigdzie w fabryce chodzić same, ale możemy z nimi się dogadać, że prowadzą nas do łaźni fabrycznej. I raz na 3 tygodnie czy 4 można się wykąpać. Wcześniej było to niemożliwe. Ale zdarza się taki cud, że to można uczynić. Nie trwa ta sielanka długo. Wymieniają tych ludzi. Przychodzą krwawe bestie. SS-manki specjalnie szkolone w obozach Hitlerjugend, które przychodzą i żądne są krwi. Patrzą tylko na Polki, Rosjanki, Żydówki, Cyganki, aby tylko dogryźć, poniżyć i pastwić się nad nami. Szczególnie upodobają sobie starsze kobiety. To koszmar, dlatego że te kobiety mogłyby być ich mamami. A one w ręku trzymają pręty i jak idziemy do pracy, to uderzają tymi prętami w łydki albo tu, gdzie zgina się kolano. Starsza kobieta i tak ledwo powłóczy nogami. Uderzenie w zgięcie i w łydkę powoduje, że pada. Drewniaki spadają z nóg, a one się śmieją i szydzą, plują i dobijają jeszcze potwornym biciem. Jedyne, co zazdroszczę tym SS-mankom, to to, że mają przepiękne, lśniące koszule i że pachną. Mają szminkę, delikatny puder, spięte włosy. Są czyste i pachnące. Każda z nas jako kobieta chciałaby być czysta i pachnąca. Ale niestety, kiedy zamieniono SS-manki na tych żołnierzy starszych, nie chodzimy się kąpać. Mój pasiak od miesięcy klei się od smaru, brudu i wszy. Nie mam bielizny. Na nogach noszę drewniaki. Mam jakieś stare, bawełniane, męskie skarpety, połatane po jednym z jeńców sowieckich. A na plecach wymalowany farbą krzyż. Gdybym chciał uciekać, to żeby był dobry cel. Żeby można było trafić mi od razu i abym padła. SS-manki krzyczą. Wyzywają nas od głupich, od krów, od świń, od podłych słowiańskich babsztyli. Tak. I SS-manki urządziły nam krwawą łaźnię pewnego dnia.
gdyż w dole kloacznym znaleziono pasiak z literą P. Jedna z Polek próbowała ucieczki i uciekła. Miała skądś ubranie cywilne, a pasiak zostawiła w dole kloacznym. I pani Elegia Piotrowska opowiada, że wtedy zaczął się największy koszmar. Mimo że Niemcy przegrywały wojnę i to było widać i czuć na każdym kroku, warkot samolotów, który bombardował fabryki, SS-manów, których już nie było, to te krwawe hitlerowskie niemieckie żmije dalej się nad nami znęcały. Zarządzono apel, bo któraś uciekła. Zarządzono pościg. Staliśmy całą noc bez wydanej kolacji. Wiele z nas padło, nie było w stanie wytrzymać, a przecież wolność była już za chwilę. Za kilkanaście tygodni skończyła się krwawa wojna, Hitler i to wszystko rozsypało się w gruz, jak ta fabryka, w której stoję. Ale wtedy SS-manki zarządziły egzekucję, potworne bicie, po 25 batów na gołe pośladki. Kto mógł to wytrzymać, skoro wszyscy byli na granicy wygłodnienia i nędzy? Blokowa zaczęła wybierać, wyznaczać te, na których miała być właśnie wydana ta potworna chłosta. Stałam obok razem z mamą, wspomina pani Piotrowska. Mama powiedziała, jeśli wybiorą ciebie, ja idę za ciebie. Nie, mamo, tak, ja idę za ciebie. Nie dam rady, nie wytrzymam widoku katowanej mojej córki. To sobie można wyobrazić, prawda? Przecież oglądają nas też kobiety, które mają córki. Oglądają też nas mężczyźni, którzy mają córki. Kto by wytrzymał, kiedy córka byłaby katowana i nie mógł nic zrobić? To potworne, koszmarne rzeczy, które doprowadzają do siwych włosów i obłędu, całkowitego obłędu. W każdym razie Blokowa wybiera, ale Blokowa nie patrzy w oczy swoich ofiar. Nie. Tchórze. Wybiera tak, w ogóle nie patrząc. Nas na szczęście ominęła, wspomina pani Piotrowska. Nie wybrała ani mnie, ani mamy. Wybrała innych, które były nieszczęśliwe. Zaczęły się bicie. SS-manki podwinęły mundury i swoje nieskazitelne białe mankiety od koszul. Uśmiechały się jak harpie szyderczo i zmieniały się, tłukąc nasze dziewczyny. Większość kobiet znosiła to bardzo dzielnie. W ogóle nie było jęków, błagania o litość czy płaszczenia się między butami SS-manek. Nie wszystkie tą egzekucję przetrwały. Zaczął panować okropny głód, dlatego że zmniejszono racje żywnościowe, ale naszym cywilnym Niemcom też. Raz byłam już taka głodna, że poślizgnęłam się na posadzce i upadłam głową, straciłam przytomność. Obudziłam się w kojo jakiejś Niemki, która też również była więźniarką, bo była komunistką i nienawidziła Hitlera. I ta Niemka podawała mi wodę i mówiła, że Krieg kaputt, Führer auch kaputt. Wojna złamana, koniec. Führer też złamany. To za chwilę się skończy. Moja mama była niesamowita. Jak anioł, po prostu anioł, który był w ludzkiej skórze. Ona nie tylko pomagała innym więźniarkom, ale także ratowała nas. Kiedy nastąpił ten potworny głód i zmniejszono racje żywnościowe, zaczynaliśmy wymieniać kawałki malutkie margaryny, które dostawaliśmy u Niemek cywilnych na zupę. Ta zupa miała większą ilość, nie kaloryczną, ale ilość. Można było jakoś oszukać żołądek niż małym kawałeczkiem tłuszczu. Była też sytuacja taka, że mama miała złoty zegarek. Nie wiem, jak ona przemyciła przez te wszystkie rewizje, ale miała. I u pewnego francuskiego jeńca wymieniła na duży bochenek chleba. Starczył nam na kilka dni. Ale głód panował dalej. Co robić? I nagle wrzaski, ogrom wrzasku, jakaś uwertura diabelska. Wychodzić na plac apelowy. Będą bombardować fabrykę. Musi być ewakuacja, bo wszyscy zginiemy. Ja patrzę, a SS-manki, komendant i dwóch jego zastępców niosą ciężkie walizy. Nakradli, właśnie nakradli
Wszystko na więźniach. I z tymi walizami idą razem z nami do pociągu. Będziemy ewakuowani, bo kanonada, która była przepiękna, kanonada artylerii, która zbliżała się do nas, była już tak blisko, że podjęto decyzję o ucieczce. I jeszcze nas, ludzi, których można było zostawić, stwierdzono, że musimy uciekać razem z nimi, że będziemy jeszcze przydatni. Jakieś jeszcze chore umysły w tej III Rzeszy wierzyły, że wygrają wojnę i będziemy dalej pracować i produkować amunicję, czołgi i inne rzeczy, aby Niemcy wygrały wojnę, kiedy było już widać, że wszystko jest stracone. Ten fanatyzm w mózgach hitlerowskich nie dawał za wygraną. Mordował do końca i wierzył, że wygra wojnę. I to było koszmarne. W wagonach panuje potworny ścisk. Siedzi się z kolanami pod brodą. Niektóre więźniarki walczą o miejsce między sobą. Ludzie zamieniają się w zwierzęta, ale to wszystko wina oprawców. Tych właśnie Niemców, SS-manów, SS-manek, to są kaci. Wożą nas w kółko po ostatnim skrawku Niemiec, na którym nie ma jeszcze aliantów. Z Magdeburga do Hamburga jedziemy 2 tygodnie. Nie ma już prawie żywności. 1/3 z nas nie wytrzyma tej podróży i umrze. Na każdej stacji musimy zameldować, że w wagonie są trupy. Każą wyciągać i odkładają na bok. Tak, jak walizki, jak kosze z bielizną, jak jakieś pakunki. Jedna na drugą. Odjeżdżamy i widzimy tylko szkliste, martwe oczy, które patrzą w niebo. One już z nami nie dojadą. Największy problem sprawiają nam węgierskie Żydówki. Są wykończone, owrzodziałe, chodzą po nich wszy, nie mają siły wstać, jęczą w agonii. I to doprowadza do szału niemieckich konwojentów. Krzyczą, że jak się nie uspokoją, zaczną pruć z karabinów po wagonach i wszystkie nas wystrzelają. Musimy je dusić. Dusić usta, żeby nie krzyczały, bo wszystkie zginiemy. Mama na jakiejś stacji, nie wiem jakim cudem, załatwiła kilka ziemniaków. Zaczęłam je jeść. Patrzę, a ona też oddaje mi swoje. Oczywiście zjadłam, ale potem całą noc patrzyłem, żeby mama nie umarła. Tyle więźniarek umierało w nocy, a mama nie jadła. Mama dalej żyła. Na następnej stacji pozwolono wyjść. SS-mani się naradzali, ale wszędzie obstawiane byłyśmy karabinami. Ich chłodne lufy patrzyły na nas. I wiedziałam, że wystarczy tylko pstryk i zaraz kula w łeb. Leżymy martwe, w kałużach krwi. SS-mani się naradzają, jest gorączkowa atmosfera. Nie wiedzą, co z nami robić. Nagle na motocyklu przyjeżdża jakiś inny. Wręcza im jakiś papier. Denerwują się, gestykulują, machają dłońmi. Ten odjeżdża, a nas pakują z powrotem do wagonów. Dołączają do nas inne wagony z amunicją, ze sprzętem wojskowym. I oni są perfidni w tych ostatnich dniach do granic możliwości. Wiedzą, że więźniowie jadący w wagonach, otwartych wagonach, węglarkach, to właśnie najlepszy sposób ochrony ich transportów, żeby wojna trwała. Pod Lubeką potężny nalot, ale chyba alianci widzieli masy gołych głów w pasiakach i naszego transportu nie zbombardowali. Myśmy modliły się i czekały tylko momentu, jeżeli jakakolwiek bomba by padła, to nasz wagon, przyczepiony do wagon z amunicją, powoduje, że z nas zostaje tylko miazga na ścianach i strzępy rozrzucone na bocznicy stacji. Na szczęście żadna bomba nie uderzyła w nasz transport. Wreszcie po morderczych dniach tej dzikiej i zbrodniczej podróży docieramy do małego miasteczka, Sasel. I tam komendant wita nas przy bramie. Praca jest w cementowni.
Dla nich więzień to nie człowiek, tylko pociągowe zwierzę, które póki ma siłę, może pracować. Jak zdechnie, niech zdycha w dołach kloacznych. I rzeczywiście praca przy cementowni, piasku jest potężnie ciężka, ale jest też praca, za którą dostaje się podwójne racje żywnościowe. Śmiertelność jest tak wysoka, że trupów codziennie przybywa. I składowane są one właśnie koło ubikacji, szumnej nazwy ubikacji, koło właśnie dołów kloacznych. Jezu, jakie to jest potworne, idąc tam, oddając potrzebę fizjologiczną, patrzy się na półnagie, porozciągane i wygięte trupy kobiece. Koszmar. My z mamą, mimo że po transporcie przyzwyczaiłyśmy się do widoku śmierci i jeszcze wcześniej w obozie Ravensbrück i jego filiach, nie jesteśmy w stanie iść do komanda grabarzy i dostać podwójne porcje żywnościowe i zasypywać te ciała. Nie jesteśmy w stanie. To przekracza nawet nasze możliwości. Głód jest potwornie silny, ale wrzucanie trupów, dotykanie i patrzenie na tych, z którymi się wcześniej przyjaźniło, nie ma możliwości. My z mamą nie dajemy rady. Przychodzi moment, kiedy widzimy, jak Niemcy uciekają. Z tobołkami, rowery, wózki, woły ciągną dobytek, uciekają. Nie wzbudza to w nas żadnej litości po tym, co nam urządzili. Widzę kolejki posłusznych Niemców ze spuszczoną głową, które czekają na wydanie przez kuchnie wojskowe posiłku. Stoją służalczo, nie ruszają się, czekają cierpliwie na swoją kolej. Co za naród? Przechodzi przez myśl właśnie takie spostrzeżenie. Okazuje się, że nasz komendant staje się nagle bardzo dobrotliwy wraz z innymi SS-manami. Mówi, że możemy wymienić bieliznę, tak? I że niedługo przejmie nasz Czerwony Krzyż. SS-manom się nie wierzy. To kłamcy, to mordercy. Oni nawet jak mówią, to i tak już w myślach chcą zabić. Pamiętam, kiedy zatrzymaliśmy się na jednym postoju z wagonów, które wcześniej wiozły nas do miasteczka Sassel. Obok było sterta buraków. Kobiety na różne sposoby chciały zdobyć buraka. I SS-mani niby nie zwracali uwagi, że są takie podejmowane próby. Ale jak któraś z nich była bardzo blisko i wyciągała rękę pod buraka, zabijał. W tym momencie, kiedy miała już jedzenie, zabijał. Więc jak komendant Sassel, wypachniony, w wykrochmalonej koszuli, powiedział, że przejmie nasz Czerwony Krzyż, pomyślałam, że dopiero nas pozabijają. Ustawili nas narodowościowo. Belgijki, Holenderki, Francuzki, Polki, Czeszki, Rosjanki, Cyganki, Niemki. I nagle się okazuje, że Cyganki, Rosjanki i Niemki zostają w obozie, a nas prowadzi się na stację. Pomyślałam na wykończenie, bo przecież skoro Niemki zostały, no Niemiec jednak swoich nie zabiją. Mimo że były przeciwnikami, to nie zabiją, a nas wykończą. Podjechał pociąg osobowy. I my w tych nowych, czystych pasiakach weszłyśmy do pociągu osobowego, gdzie siedziała ludność cywilna, która takimi oczami wielkimi patrzyła i przyglądała się nam. Myślałam, że zwariuję wraz z mamą. Nie wiedzieliśmy, po co ten teatr. Jechaliśmy pociągiem osobowym na następną stację. Stamtąd przeładowano nas do wagonów, które już znaliśmy, ale z czystą słomą, niezabrudzone fekaliami. Wagony towarowe. Do każdego wagonu wszedł niemiecki żołnierz, konwojen, nie SS-man. Jakiś zwykły żołnierz. Nie potrafiłam rozróżnić, ale nie był to SS-man, który z nami rozmawiał i powiedział, że jedziemy na granicę duńską. Tam będzie czekał na nas Czerwony Krzyż. I tam zakończy się nasza epopeja. Do końca nikt w to nie wierzył, dlatego że to byli zawodowi mordercy. Jedziemy. Jedziemy i nagle, po kilku godzinach, pociąg staje. Otwierają się drzwi i widzimy, że to jest granica duńska. I czekają siostry z Czerwonego Krzyża, aby dać nam jeść i zabrać nas z łap morderców.
Pod koniec II wojny światowej Himmler uważał, że będzie reprezentował Niemcy i że będzie negocjował z aliantami, że oni będą chcieli z nim negocjować, aby stworzyć sojusz i uderzyć na wspólnego wroga, jakim był Związek Radziecki, bolszewizm, komunizm, Stalin. Z Himmlerem nikt nie chciał negocjować na Zachodzie. Był to arcyzbrodniarz, krwawy kat, na którego czekał stryczek. Ale on był tego pewien. Dlatego też w pewnym momencie wydał więźniów i więźniarki Czerwonemu Krzyżowi Szwedzkiemu. Dlatego też pani Piotrowska akurat miała to szczęście i była w tej grupie, która dotarła na granicę duńską. Taki gest miał wzmocnić negocjacje Himmlera i jego pozycję, jeśli chodzi o rozmowy z aliantami. Himmler był odklejony. W kwietniu 1945 roku, kiedy wyjeżdżał z Führerbunkra, spotkał Alberta Speera, ministra amunicji i zbrojenia. I powiedział, że jedzie negocjować. Speer odpowiedział, skąd pewność, że będą chcieli negocjować. A Himmler powiedział do Speera, myślę sobie, czy przywitać generała Eisenhowera pozdrowieniem hitlerowskim, salutem hitlerowskim, czy też po prostu podać mu rękę. Speer odszedł w milczeniu. Ale dzięki temu odklejeniu udało się ocalić setki istnień ludzkich, jak panią Piotrowską i jej mamę. Jednakże zauważcie jedną rzecz, że kiedy transport jechał na granicę duńską do Czerwonego Krzyża, Niemcy dalej segregowali rasowo. Cyganki i Rosjanki, nein, miały zostać w obozie. Przecież to nie były kobiety. To nie były istoty ludzkie. To wciąż w umysłach hitlerowskich, niemieckich były po prostu zwierzęta i robactwo. Do obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück i jego filii trafiło 130 000 kobiet. 40 000 z nich, największa grupa narodowościowa, to Polki. Setki z nich nigdy nie opuściły tego obozu i setki zginęły w takich właśnie kolejach losu pod koniec II wojny światowej. Tylko nieliczne z nich miały tyle szczęścia, co bohaterki dzisiejszego odcinka. Dziękujemy, że nas wspieracie. Bez tego nie byłoby szans na żadną opowieść z przeszłości. Ten, kto wspiera kanał, zgarnie bonusy. Na przykład podcasty dodatkowe treści. Oczywiście priorytetowe odpowiedzi na komentarze. Udział w jednej z największych imprez kanału History, jakim są urodziny kanału. I oczywiście bonusy w sklepie History Shop w zajeździe Hubert, a także wiele jeszcze innych niespodzianek. A na przykład ci, którzy stawiają nam kawę, mogą liczyć na niewielką, małą niespodzianeczkę od całej ekipy kanału History w postaci wlepy, magnesu, pocztówki z autografami, czy jeszcze innych drobiazgów, które wzbogacają waszą kolekcję History. Wspierajcie nas. Link do wsparcia znajdziecie zawsze w opisie pod filmem.